Siemka, ja jestem Adachu i powiem wam, że trochę dziwnie się czuję, bo ostatnimi czasy, przez ostatnie kilka dni w ogóle nie nagrywam filmów o Dragon Ballu. Nawet nie myślę o Dragon Ballu. Myślę, że to bardzo mocno świadczy o tym, jak wkręciłem się w tę serię Attack on Titan, ze względu na to, że dzisiaj, jak to nagrywam, nie wrzuciłem jeszcze nawet wam trzeciej części. A nagrywam już czwartą część. Odnośnie tego, sprawa techniczna, no jest ona dość długa, więc stwierdziłem, że żeby bardziej zagłębić się w szczegóły, a nie robić to po łebkach, podzielę to na dwie części, więc ten finałowy, czwarty sezon pojawi się w dwóch filmach. Teraz oglądacie pierwszy, drugi pojawi się pewnie za niedługo, bo dzisiaj planuję skończyć całe anime, więc w momencie, w którym to oglądacie, to być może już nawet skończyłem oglądać całe anime. Prawdopodobnie tak to wygląda. Zostało mi chyba z 10 odcinków, coś takiego do samego końca. Wiem, że tam ostatnie odcinki to były jakieś specjale, nawet z tego co słyszałem, one były w kinach puszczane. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda na Crunchyrollu, czy tam też jest to podzielone na zwykłe odcinki, czy może jest to godzinne, czy tam ile to tam trwało, ale to nie zmienia faktu, że będą dwa filmy związane z czwartym sezonem, także za jakiś czas, za kilka dni zapraszam was do obejrzenia kolejnego. Tak czy inaczej, dzisiaj zajmiemy się pierwszymi 16 odcinkami czwartego sezonu i na początku dowiedzieliśmy się, w zasadzie, tak jak ostatnio wam już mówiłem, to była teoria, praktycznie której byłem pewien w momencie, w którym dostaliśmy trochę więcej przesłanek, że małpa to dzik, w sensie, że Beast Titan to jest Zeke. No nie? Nie wiem, jak wy czytacie te imiona, bo biorąc pod uwagę to, że każdy ogląda pewnie w innej wersji anime, niektórzy po angielsku, niektórzy z polskimi napisami, niektórzy być może z angielskim dubbingiem, pewnie są też tacy ludzie, to w zależności od tego, jak te imiona są czytane, tak potem się to utwardza powiedzmy, w świadomości widzów. No myślę, że jak jest jakaś dyskusja w internecie, jak są na przykład jacyś twórcy na YouTubie, którzy nagrywają o tym anime, no to pewnie oni też korzystają z pewnych wersji językowych, które potem się w waszych głowach utwierdzają. I ja, jak widzę napis Zeke, ale słyszę, jak oni mówią na niego dzik, to ja mówię, nie będę się z wami kłócił, drodzy japońscy przyjaciele. No, w przypadku Levi'a jest różnie, bo nadal pojawiały się, widziałem komentarze, że to jest po prostu Levi. To słowo można przeczytać Levi, a można przeczytać Levi, ale jeśli ja słyszę, że japońscy aktorzy głosowi mówią Levi, oczywiście z japońskim akcentem, no to ja się nie będę silił na robienie jakiegoś Leviego, więc jeśli wam uszy krwawią, trudno. No ale tak jak mówię, dostaliśmy ostateczne potwierdzenie tego, że dzik to małpa, ze względu na to, że do tej pory nie mieliśmy tego jasno na papierze. Jakby mówię, to było raczej pewne. No i widzieliśmy też jego umiejętność transformacji ludzi krzykiem. I tak się zastanawiam, w momencie, w którym mieliśmy tę walkę w trzecim sezonie, w Shiganshinie, to tam nie słyszeliśmy żadnego krzyku. W sensie, oni się przetransformowali, jak przed miastem stali, prawda? Bestia stała na środku i ci tytani stali w miejscu. Oczywiście oni się słuchali dzika, no bo on, skoro ich przetransformował, to może nad nimi panować. I prawdopodobnie właśnie to byli ludzie, którzy byli uwięzieni w taki sposób, że nie mogli się ruszać, więc dzik po prostu ich w ten sposób przetransformował. Ale nie słyszeliśmy tego krzyku. Może to kwestia tego, że on był daleko, no ale biorąc pod uwagę, że ci wszyscy tytani się przetransformowali, nawet ci skrajni, no to oni też musieli słyszeć krzyk, więc może drobny szczegół, nie jest to aż tak istotne. Na pewno lepsze to robiło wrażenie w tamtej scenie, że wszyscy się nagle przetransformowali, a my krzyku nie słyszeliśmy. Chociaż w sumie można byłoby zrobić też, że byłby on słyszalny, może dodałoby trochę klimatu do tej sceny. Minęło kilka lat, Reiner w ogóle wygląda fajnie. Widzicie, jak broda dodaje uroku? Trzeba mieć nawet włosów. Znaczy, Reiner ma włosy, ale aż przypomniał mi się ten mem Toothpick changes everything. Gość wyglądał jak przerośnięte dziecko, a teraz dostał brody i już dosłownie młody kawaler, nie? Podoba mi się to, że bestia nie ma w ogóle obrony. Bestia, małpa, małpolud, dzik, ja jakby tymi określeniami trochę żongluję. No mówię oczywiście tutaj o tym tytanie bestii, bo widzieliśmy sytuację, w której on był atakowany flotą marynarki i Reiner musiał go blokować. No wcześniej przecież oczywiście Levi bez problemu wyciął jego kark, więc widać tutaj, że jest to uniwersum i w ogóle są to moce, które są w jakiś sposób zbalansowane. Nie o wszystkich mocach tytanów wiemy wszystko, ale tak jak w przypadku Kolosa mieliśmy to, że potrafi używać pary, ale ona spala jego tkankę mięśniową. Tak teraz mamy bestię, który jest bardzo dobrym rzucającym, jest w stanie też transformować tytanów, ale ma słabą obronę. No i ten język z gazet, który widzieliśmy w Marley, dopiero teraz skminiłem, że to jest ten sam język, który był na puszce tej konserwie, którą Ymir czytała. Więc Reiner widział, że ona czyta ten język, więc wiedział, że ona albo nie pochodzi z tej wyspy, albo jest w stanie się transformować w tytanów. No bo z tego co pamiętam, Ymir, ta koleżanka...
Właśnie jakaś sapiąca kobieta złapała mnie za klamkę do drzwi. No dobra, mniejsza z tą Ymir. Dość zabawna jest nazwa wyspy, Paradise. Niezła nazwa na więzienie tak naprawdę. Dowiedzieliśmy się też, że małpie, dzikowi, został rok z tych 13 od transformacji i tak licząc to bardzo pobieżnie, doszedłem do wniosku, że on musiał się gdzieś przetransformować blisko początku anime, ale to było w sumie trochę wcześniej, no bo przecież 4 lata temu zaczęła się ta akcja, w której Reiner i Bertolt uczestniczyli na wyspie Paradise, ale oni 3 lata trenowali, więc w sumie wyszłoby to, że to 7 lat było od początku anime, jeśli dobrze liczę. No a jeśli został dzikowi rok, to znaczy, że on się transformował 12 lat temu, więc mieliśmy 5 lat między transformacją dzika, a początkiem anime, kiedy Kolos i Armor zaatakowali Shiganshin. Jeśli dobrze liczę, bo wydaje mi się, że to było po prostu 4+3. Chociaż w sumie tam przecież były timeskipy jeszcze między sezonami, nie? To może było trochę więcej tego. Fajnie, że się dowiedzieliśmy, o co chodziło z tym bratem tego zjedzonego, czyli Marcel został zjedzony, a Galliard przeżył, tak? To on odziedziczył moc Ymir, bo Ymir została pojmana i ona została zjedzona. Trochę słaby koniec tej postaci, chociaż biorąc znaczy, była ważna na samym początku, jak się pojawiła tam i się zaczęła transformować, ale kurde, w momencie, w którym tak naprawdę zniknęła, no to już została zabita na off-screenie i to w zasadzie wszystko, co się na jej temat dowiedzieliśmy. A nie było nawet ani razu mowy o tym, dlaczego ma na imię tak samo jak ta pierwsza Ymir. Czyli jednak to była jedna z tych 9 pierwszych mocy. To, co miała Ymir. Rozbawiło mnie to, jak Reiner opowiadał o złych ludziach z wyspy i pierwsze, co mu przyszło do głowy, to Sasha jedząca ziemniaka. Dosłownie vibe Sandland i Belzebuba, który mówił, że dzisiaj nie umył rąk po sikaniu. No i przy tej scenie, jak ktoś tam skakał z dachu, myślałem sobie, że to jest kolejna scena, która będzie miała rozwinięcie za 40 odcinków. Nawet mi tylu wtedy nie zostało, ale wiecie, o co chodzi. I nie będę wiedział, o co tam chodziło w tej scenie, no ale na szczęście, znaczy nie na szczęście, no bo to żołnierz z traumą skoczył z dachu, ale od razu się wyjaśniło, także po prostu wydaje mi się, że to były sceny, które też miały nam trochę zobrazować, jak wygląda druga strona konfliktu. Myślę, że to było swego rodzaju budowanie fabuły w taki sposób, żebyśmy teraz my zaczęli się zastanawiać, komu tak naprawdę kibicować. Wiecie, nabieramy sympatię do tej drugiej strony, widzimy tych ludzi, którzy też tracą swoich bliskich, którzy też walczą o uwolnienie świata, ale ze względu na to, że cała historia zaczęła się z perspektywy Erena i tych ludzi, którzy byli w murach, no to naturalną koleją rzeczy jest to, że my jako widzowie, czytelnicy, jak ktoś czytał mangę, bardziej utożsamia się z tymi postaciami. Ale biorąc pod uwagę to, jak potem zaczął zachowywać się Eren i to, jakie rzeczy robili ludzie z murów, czyli ci wszyscy, których my znaliśmy, to myślę, że dobrą robotę to anime robi pod tym względem, że obnaża też to zachowanie w nas, w widzach. To samo zachowanie, które jest tak piętnowane w anime, czyli wszyscy chcą dobrze, ale nie są w stanie zrozumieć drugiej strony, tylko chcą postawić na swoim. Myślę, że dobrym będzie przykładem ta Gabi, czyli dziewczynka, która na początku walczyła na wojnie, wykazywała się bardzo dużą odwagą i umiejętnościami, potem oczywiście widziała, jak Sasha zastrzeliła 2 z jej rodaków, no i w momencie, w którym, trochę wybiegam do przodu, ale Gabi zastrzeliła Saszę, we mnie jako widzu to wywołało wielką frustrację, bo myślę sobie, Sasha, tak ważna postać, tak fajna postać, która też została wykorzystywana w bardzo ładny sposób, kiedy mieliśmy te akcje z tym, że ona była snajperem, a nie tylko zwykłym tam scoutem, który lata na linkach i używa broni białej. I ona umiera w taki sposób od jakiegoś dziecka, które na lince się wdrapało na statek, no to było trochę żałosne. Ale w sumie dlaczego? Gdybyśmy oglądali historię z perspektywy Gabi od samego początku, to myślę, że byśmy się w tym momencie cieszyli, albo byśmy nawet jej współczuli. Więc to jest, myślę, że istota tego wszystkiego. Ja kibicuję Erenowi i kibicowałem mu i nadal uważam, że jest to bardzo ciekawe rozwinięcie postaci, to co się z nim stało, ale kurde, widzę, co on robi. I kibicuję mu tak naprawdę tylko i wyłącznie ze względu na to, że to on jest protagonistą tego anime. Ale gdybym miał ocenić moralnie jego wybory, no to nie ma jak mu kibicować. Głupie pytanie, czy tym kobiecym tytanem musi koniecznie zostać kobieta? Tak samo na przykład, czy kolosem musi zostać facet? No nie raczej. Więc w sumie nie wiem, dlaczego jest wyszczególnienie na kobietę w przypadku tego jednego tytana. Czy może jest tak, że płeć oryginalnych tytanów, którzy mieli jako pierwsi te 9 mocy, musi zostać podtrzymana? Więc jeśli na przykład armorem od początku był mężczyzna, to kobieta nie może zostać armorem? No nie do końca, no bo przecież Gabi
ubiegała się o tę rolę. Więc ona też mogła być armorem. Przecież Kartem, tym Kart Titanem jest ta Pik, no nie? Kobieta. Więc wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego wyszczególnienia, ale mamy kobietę Tytana. I to jest jej moc po prostu? Znaczy, wiadomo, jest bardzo wszechstronna, to było powiedziane, ale tak się po prostu zastanawiam. No i mieliśmy też powiedziane, że może ona wzywać Tytanów, ale ma mały zasięg, czyli zostało to niejako wyjaśnione, dlaczego ona też była w stanie rozkazywać Tytanom. No a propos jeszcze Karta. W ogóle pokazali, że ten czworak, czyli ten Kart Titan, to był ten, który był z małpą w Shiganshinie i go uratował, więc tak naprawdę tę postać już widzieliśmy wcześniej, tylko nie było tam widocznej dziewczyny. A kiedy Bertolt, Reiner i małpa siedzieli, i Dzik siedzieli na murach, to byli we trzech. I były 3 kubki, no nie? Gdzie w takim razie w tamtej historii była Pik? Fajnie, że w końcu zaczęły się pojawiać takie sceny, które zaczynały łączyć puzzle, takie wolne puzzle, o których już nieraz wspominałem, czyli Ymir atakuje Marcela, jak oni byli na początku misji, a na początku anime było to przedstawione w taki sposób, jakby Reiner z rodzinką wyszli na grzybobranie i nagle brzydki Tytan zjadł jednego z nich. No, biedny Reiner. Oni tak naprawdę byli tam na misji wysłani przez inne wojsko. No, zastanawiałem się wtedy, jakby to było, gdyby na przykład Ymir zjadła całą ich 4. Czyli miałaby moc jako tego Joe, Titana, tego szczękowego, zjadłaby Rainera, więc miałaby armora, zjadłaby Anię, więc kobietą już była, także więc miałaby moc też kobiety, no i zjadłaby Bertolda, więc byłaby kolosem. I teraz pytanie, czy jakby na przykład była kolosem, to mogłaby wybierać między tymi mocami, że albo staje się kolosem, albo staje się armorem, albo muszę być duża, bo jestem kolosem, ale mam też armor i cycki, bo jestem kobietą i szczękę, bo mam szczękę. No nie wiem, potem dostałem odpowiedź w przypadku Erena, który zjadł Warhammera i był w stanie korzystać z jego mocy, ale tutaj trochę wygląda to inaczej. On może korzystać z tych mocy, tworzenia broni albo tych kolców, albo nie musi. No ale w przypadku kolosa, albo jesteś kolosem, albo nie. Albo jesteś armorem, albo nie. Więc tutaj pytanie, jakby to wyglądało, gdyby jedna osoba zjadła więcej tych mocy tytanowych? Czy one są ze sobą w jakiś sposób kompatybilne? No i tam była kwestia tego, że brat Falco ma bestię i się zacząłem zastanawiać, czy może Dzik to brat Falco, ale chwilę o tym pomyślałem i przecież tutaj zostało to tak napisane, że chodzi o Colta, czyli o tego blondyna starszego, brata Falco, że on w przyszłości ma odziedziczyć bestię, a nie, że tutaj mamy jakieś, kto jest ojcem kogo, kto jest synem kogo, że Dzik to jest brat Falco, ale Dzik to też jest półbrat Erena, czyli Eren i Falco też mieliby być rodzinie. Nie o to chodzi, nie o to chodzi. Źle zrozumiałem, sorry. Fałszywy alarm. No i w tej scenie ja w ogóle nie wierzę, jak ten odcinek mnie zszokował, bo w tej scenie myślę sobie po prostu tak. Dziadek Erena, bo się dowiedziałem, że to jest Jäger, no nie, siedzi w psychiatryku i wydaje mu się, że jest jakimś doktorem. Normalnie Wyspa Tajemnic z Leonardo DiCaprio. Mamy jakiegoś pana Krugera i powiem wam, że ten Kruger to było imię, które kojarzyłem, bo nie wiedziałem, czy to była postać ze skautów, czy może z żandarmerii, czy może z jakiejś innej historii, bo kojarzyłem, że to imię padło. I to było imię, z tego co pamiętam, jakiś znajomy Griszy z lat młodości, kiedy on był kiedy jeszcze go nie było na wyspie. W zasadzie nawet już był na wyspie, ale na tym murze chyba to imię padło, Kruger. I myślę sobie, okej, czyli to jest jakiś tam potomek tamtego Krugera, albo może nawet ten sam Kruger. I w tamtym momencie w ogóle czułem się, jakbym oglądał jakiś spin-off, który w ogóle nie był związany z tym anime, który opowiadał o jakichś innych postaciach, nie wiem, Willy Wonka zbija kielonka, Pan Popo, tam jest jakieś, mamy zaproszenia na przedstawienia teatralne, no i na samym końcu ten Falcon Punch sprowadza Rainera do piwnicy, żeby pokazać mu kotki, a tam nie ma kotków, tylko kurwa Eren Jagermeister. Ja mówię, niemożliwe to jest. Co tu się w ogóle dzieje? Byłem w takim szoku, byłem w totalnym szoku, no. Na początku w ogóle byłem w szoku, że Eren przez ten cały czas to był Kruger i chciałem obejrzeć te wszystkie sceny z Krugerem, żeby teraz na nie patrzeć z perspektywy Erena. I patrzę, że on siedział na ławce ze swoim dziadkiem i pytał go o to, czy dziadek ma jakieś, czegoś żałuje w związku ze swoją rodziną. Eren wiedział, że on siedzi z dziadkiem, tylko nie wypaplał nic. Wykorzystywał Falco, żeby wysyłał jego listy i zaczął gadać z Rainerem w taki sposób, że jesteśmy tacy sami. Chciałeś uratować świat. Ja myślałem, że Eren do nich dołącza. I wtedy się zastanawiałem, bo jeszcze nie do końca rozumiałem, chyba nadal nie do końca rozumiem całą akcję z tymi drogami, koordynatem, bo mieliśmy przecież dawno temu pokazane, jak Ymir siedziała sobie na pustyni i widziała te linie prowadzące do koordynatu. I ja myślałem, że tym koordynatem jest Eren, ale
pomieszałem po prostu pojęcia i się zastanawiałem, dlaczego inni Tytani nie widzieli na niebie linii prowadzących do Erena, który był w Marley, ale to nie do końca tak działa. To, że on ma moc tego założyciela Tytana, no to nie znaczy, że te linie prowadzą do niego i że oni je wszyscy zawsze widzą, no bo to jest tylko w tym koordynacie, a tym koordynatem jest ta pierwsza Ymir, tak? O ja pierdolę, no skomplikowane dla mnie. Potem było wiadomo, że Japonka jest z nimi w zmowie, skoro na początku obroniła młodego Eldariana, a potem wiedziała, o co chodzi, że trzeba spadać, no nie? Powiedziała, że trzeba się stamtąd ewakuować. Potem myślałem, uwaga, że ten żołnierzyk w hełmie to Armin, tylko po prostu wyrósł, bo pił dużo mleka, jadł marsjanki i pożarł kolosalnego Tytana, to też mogło wpłynąć na jego wzrost. No i potem ta brunetka musiała coś wyszeptać na ucho temu grubaskowi, bo podejrzewała podstęp Armina, który nie był Arminem, więc z tego też się w sumie domyśliłem, w sensie też. Tego się akurat domyśliłem. Armina się nie domyśliłem, bo to nie był Armin. I w tamtym momencie historii byłem na etapie, nadal w sumie jestem, że kurwa, jak ktoś ma się stawać antagonistą, to niech to robi w taki sposób, jak zrobił to Eren, bo to było po prostu zajebiste. Miał vibe takiego kompletnego psychola, no świrem był totalnym. Już na końcu trzeciego sezonu był zaczyn pierdolnięcia, ale to, co się stało na początku czwartego sezonu, no chłop chce serio wybić ludzkość i ja wsiadam do hype trainu i mówię, Eren, nie powinieneś tego robić, ale jesteś protagonistą. W zasadzie antagonistą. W zasadzie jesteś wszystkim, Eren. Kocham cię. Trochę zmieniłem swoje zdanie, albo zacząłem się zastanawiać nad własnymi sympatiami, kiedy zobaczyłem scenę, w której dwójka dzieci, ratowana przez blondyna, z policji oczywiście, próbuje uratować koleżankę spod kamienia, która jest przygnieciona. Eren stał się tym, czego nienawidził najbardziej. I zapewnia ludziom ten sam horror, który Tytani zapewnili mu. No i wtedy zacząłem się zastanawiać. Aż do momentu, kiedy nie przyszła Mikasa i mówię, dobra, przepraszam, wysiadłem na chwilę z tego pociągu, ale wsiadam z powrotem. Ale potem Mikasa zaczęła Erena namawiać do powrotu i wydawało się to tak, jakby jej się nie podobała ta cała akcja, więc jak oni byli ze sobą zmówieni, ale jednocześnie ona namawia go do powrotu, tak jakby ona nie widziała się z nim długi czas? No, od jakiegoś czasu, powiedziałbym nawet, że od dobrych 40, może nawet 50 odcinków, betoniarka się kręci. Czasem wolniej, czasem szybciej, ale teraz kręci się w takim tempie, że niby nadążam za fabułą, ale totalnie nie wiem, co się dzieje. I to jest satysfakcjonujące. Zastanawialiście się kiedyś, jakim cudem oni się nigdy ze sobą nie plączą tymi linkami? Mieliśmy potem wejście Levi'a dla opornych Leviego. No i był moment, w którym bardzo dużo tytanów przeciwnych się pojawiło. Pojawiła się Bestia, pojawił się Reiner, więc fabuła szła w takim kierunku, że teraz to przeciwnicy będą mieli przewagę, no ale wtedy oczywiście wleci Armin. Wtedy myślałem, że Armin to jest Jelena, no nie? Więc myślę sobie, no Armin skoro tam jest, to na pewno będzie Kolos. No ale mieliśmy Armina, w zasadzie chwilę później. Jeszcze zobaczyliśmy scenę, w której Eren wychodzi ze swojego tytana i nagle transformuje się po raz kolejny. Ja mówię, jak on wymasterował te moce, że on dosłownie robi trzeciego tytana w ciągu 5 minut. I ja już na początku myślałem, że to historia na statku przypłynęła, a to był Armin, czyli tamta baba to nie był Armin, a Armin teraz przyciął włosy i odpala Kolosa i mówię, to musi być Kolos z fryzurką. Jeśli to nie będzie Kolos z fryzurką, 1 na 10. No, nie miał fryzurki, ale zajebiście, że tak jak mówiłem, z Saszy zrobili snajpera. Cieszę się, że ta postać cały czas wykorzystuje te cechy, które są związane z jej backstory, z jej doświadczeniem z młodości. No i w sumie ta scena przejęcia mocy Hammera była dość niejednoznaczna na początku dla mnie, no bo to Joe swoją szczęką, nie Joe mama, tylko szczęka, swoją szczęką zgniótł Hammera, ale krew z Hammera spłynęła do gardła Erena. I to on odziedziczył moce Hammera, a niekoniecznie szczęka, który go zgniótł, no bo on go nie połknął, no ale w sumie było ryzyko, że Galliard odziedziczy moce Hammera, no nie? Eren w ogóle miał taki moment granoli, który za wszelką cenę chce się zemścić i nawet już mu to przesłania zdrowe zmysły, ale jest to motyw, który bardzo lubię, więc podobało mi się to jak najbardziej. Dużo osób mówi, że ten 4. sezon jest słaby, ja oczywiście to tylko słyszałem z zewnątrz i absolutnie nie miałem pojęcia, czy to prawda, czy nie, więc przyznam się, trochę podchodziłem do tego 4. sezonu z taką rezerwą, albo z takim dystansem, że być może będą tu rzeczy, które mi się nie spodobają. I powiem tak, była taka rzecz, która wydaje mi się, że odrzuciła wielu fanów. Ale to dopiero w drugiej części, już do niej doszedłem, więc póki co nie będę mówił, o co chodzi. Ale jeśli chodzi o tę pierwszą część, no tak jak mówię, na początku trochę confusion of the highest order, jak to mówił Pasta, ale później, kurde, już jazda bez trzymanki, betoniarka i chibamba, no nie?
Szakalaka. Potem mieliśmy śmierć Saszy, tak jak mówiłem, byłem zirytowany. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. Zastanawiałem się, kim w ogóle jest ta Jelena, ta Helena, czemu wygląda jak Arwin z temu. Ale nie dość, że do tej pory było gęsto jak w zupie szczawiowej, no to potem się okazało, że nawet Dzik dołączył do nas i tylko udawał, że jest zły. Ja mówię, nie no, kto tu jest z kim? Kto to... Tam dosłownie zdrady jak w brazylijskiej telenoweli. W 3 zdrady w ciągu jednego odcinka. No i faktycznie nasi. Właśnie, tutaj wychodzi moja stronniczość. Mieszkańcy wyspy Paradise przejęli całą wyspę. Tak jak mówiłem na końcu tego 3. sezonu, no nie? Skoro doszli do morza, mogliby wyczyścić wyspę ze wszystkich tytanów i nie musieliby siedzieć w murach. Rozbawiło mnie to, jak subtelny i trochę absurdalny żarcik Hanji rzucała, w zasadzie nawet nie tyle co jeden żarcik, Hanji rzucała na początku kolejnego odcinka. Jest taka piosenka, Ching Cheng Hanji. Moim zdaniem mogłaby też zrobić żart nawiązujący do tytułu tego anime, a w zasadzie do tytułów tego anime. Patrz, Eren, na początku to był atak tytanów, potem my atakowaliśmy na tytanów, a tak swoją drogą to ty jesteś też tytanem atakującym. Dziwne, nie? Okazało się, że Mikasa ma korzenie w Japonii, ale to jest chyba kwestia tego klanu Oriental, prawda? Tak mi się wydaje, że no, to nie jest kwestia Ackermanów oczywiście, więc myślę, że to jest kwestia właśnie tej drugiej strony jej rodziny. No i kompletnie zapomniałem o tym, po co Dzik brał ODM, ten strój do trójwymiarowego manewru w 2. sezonie. No tutaj się okazało, że było to potrzebne, chociaż ten wątek trochę mi umknął. I nawet w momencie, w którym się pojawił, nie do końca skminiłem, o co tam w tym chodziło, nie? To nie był aż tak chyba istotny wątek z perspektywy przyjęcia do wiadomości, co się dzieje. No i było potwierdzenie, że oni nadal nie wiedzą, czym są Ackermani. Dlatego Jean-Michel Jarre mówił, że Mikasa chociażby nie może odziedziczyć Tytana, no bo nie wiedzą, czym są Ackermani i mimo tego, że ten wątek został rozwinięty i dzisiaj też jeszcze będziemy o tym mówić, to nadal nie jest do końca wytłumaczone, skąd się biorą ich ukryte moce. I mam nadzieję, że to będzie wytłumaczone. No i potem mieliśmy kolejne sceny z Gabi, tą dziewczynką, która pcha się w gips. Miałem wtedy o niej taką opinię, że jest jebniętą dziewuchą po prostu. Co tu dużo mówić. Jeszcze fakt, że grzechy przodków zrzucała na Bogu Ducha winną Kaję. Jak się potem okazało, Kaja to była ta dziewczynka, którą dawno temu uratowała Sasha, więc no, wiadomo, że miałem do Kai większą sympatię niż do Gabi, która bez żadnego powodu obrażała Kaję. Natomiast, mówię, myślę, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To mógłby być podtytuł tego anime. Atak Tytanów? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czyli anime, w którym w zależności od tego, kogo historię oglądasz, temu kibicujesz, bo wszyscy robią równie chujowe rzeczy. Ale mimo wszystko podoba mi się to, co zrobili z Erenem. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawe rozwinięcie postaci. Nieoczywiste, to jest chyba najlepsze słowo. Historie, w których postać na początku dobra, protagonista, o dobrym sercu, o szlachetnych zamiarach, często też zraniony gdzieś tam w dzieciństwie albo mierzący się z jakimiś problemami, nie dość, że budzi sympatię, budzi współczucie, to można się też z nim czasem utożsamić, jakby to powiedziała młodzież, rel. Natomiast wraz z przebiegiem historii widzimy, jak wiele rzeczy niemoralnych ta postać jest w stanie zrobić na swojej drodze, tylko po to, żeby osiągnąć swój cel. I my jako widzowie oczywiście usprawiedliwiamy te wszystkie grzechy, no bo przecież to jest dla większego dobra. Przecież oglądamy naszego protagonistę, który tak cierpiał i który miał słabe dzieciństwo i teraz musi sprawiedliwości stać się zadość. No ale tak jak mówię, równie dobrze moglibyśmy zacząć całe anime z perspektywy Gabi i tego Falco, którzy też są atakowani przez Tytana. Mieliśmy zapowiedź dymów, bo zobaczyliśmy, że ta Patrycja, siedzi w przebraniu na fontannie i czyta gazetę. Dzik nam wspominał o tym, że wysłał moc Tytana do koordynatu poprzez ścieżki. Ja tak oglądam i mówię, czyli co? A po polsku nie można? Wysłał moc Tytana, bo wtedy była ta kwestia, że on kłamał o tym, że poprzez kontakt z tym gazem, który ma wyciąg z dzika, prawda? Ludzie mdleją, ludzie sztywnieją, co nie była prawda, no bo ludzie potem pili to wino i nie sztywnieli i to była taka przykrywka, no nie? Ale on tam wspomniał o tym, że wysłał moc Tytana do koordynatu poprzez ścieżki. No ja rozumiem, czym są te ścieżki, ale za dużo dziwnych słów w jednym zdaniu. Przegrzewam się. Potem mieliśmy tę akcję przy obiedzie. Była bardzo gęsta, ale to, że w winie jest wyciąg z dzika, no to był dla mnie szok, bo myślałem, że może tam jest jakaś trucizna i może jedna butelka jest zatruta, którą chcą poczęstować kogoś tam wysoko postawionego, a tu się okazało, że wszyscy tak naprawdę pili to wino. Prawie wszyscy. Nawet małemu Benowi kapnęło, także mały Ben, a.k.a. Falco, a.k.a. Falcon Punch, też będzie Tytanem. Spoiler. Ale ta scena, w której Eren nagle wchodzi do pokoju, jak gdyby nigdy nic i pokazuje siema. Ja mówię,
Co jest? I wtedy skojarzyłem ten kadr, bo to jest bardzo często wybierany kadr na jakieś awatary. Eren z tym swoim antagonistycznym wyrazem twarzy, włosy zaczesane do tyłu, akurat tego nie mogę tutaj powtórzyć i pokazuje rękę. To tak naprawdę nie było siema, tylko pokazane było, że ma przeciętą rękę, więc w każdej chwili może użyć mocy, żeby oni po prostu się go słuchali. Ale kurde, no te sceny, w których dzieją się tak ważne rzeczy w tak mało sygnalizowany sposób na początku, to jest siła tego anime, bo przypomina mi to o tej scenie, w której Reiner zaczął gadać o tym, że są z Bertoldem Kolosem i Armorem, nie? Na murze. Ci sobie idą, tam gadają, bla bla bla, co dzisiaj na obiad? A nie wiem, zupa z solą. Moja ulubiona. A dosłownie 10 metrów obok Reiner mówi, no ogólnie to my 5 lat temu rozjebaliśmy ci miasto. No i to tyle, nie? A Eren mówi, dobra chłopaki, skończcie pierdolić, dzisiaj na obiad zupa z solą. Mikasa dalej traktowała Erena jak synka. Na synek widać, że dorósł i odpyskuje swojej mamie. No i potem kolejny szok, bo okazało się, że Mikasa przez przypadkowe obudzenie instynktów w dzieciństwie traktuje Erena jak obiekt do chronienia i Eren zaczął im po prostu tak wygarniać, że Mikasa jest niewolnikiem, a że Armin chodzi do Ani ze względu na to, że ma w sobie Bertolda i w sumie ja mu wierzę, bo potem były sceny, w których Armin zachowywał się dziwnie i faktycznie to było nietypowe dla niego, a bardziej typowe dla Bertolda. No ale fakt, że Mikasa... Ma to sens w ogóle, że Ackermani to była rasa, czy mogę tak nazwać? Ród, który był przeznaczony, że tak powiem brzydko, do tego, żeby chronić króla. Więc oni mieli za zadanie chronić króla. No ale w momencie, w którym Mikasa jeszcze nie znała króla, to została zaprogramowana, żeby chronić Erena poprzez tamtą sytuację z dzieciństwa. I tak się zastanawiam, czy Levi kogoś chroni? Nie widzieliśmy sytuacji, żeby on kogoś chronił w taki sam sposób jak Mikasa, no bo jeśli mielibyśmy powiedzieć, że Erena, była sytuacja, kiedy Levi żałował, że Erena tyle razy ratował, ale mieliśmy przecież sytuację na procesie, kiedy go kopał. No Mikasa by na coś takiego sobie nie pozwoliła, więc tutaj sytuacja wygląda inaczej. Dzwonią do mnie jakieś spamy ciągle. No i potem była kwestia w lesie. Jak się okazało, że oni tam wszyscy pili z ekipą to wino, to myślę sobie, nie, no niemożliwe, żeby Levi też pił to wino, pewnie jest abstynentem. Przecież Dzik teraz może ich wszystkich zmienić w... No właśnie, to też była rzecz, która myślę, że w danym momencie historii była dość oczywista, także nie będę się chwalić, że to przewidziałem, myślę, że większość z was to przewidziała, że to się po prostu wydarzy, ale to też dało nam pewną informację, że ci, którzy nie słyszą bezpośrednio krzyku dzika, czują, że coś się dzieje, czują jakieś sztywnienie, ale nie transformują się. I to też było potem w dalszej części 4. sezonu, kiedy oni chcieli zabrać Falco daleko z bitwy, żeby dzik nie krzyczał, żeby nie słyszał krzyku dzika. No ale dzik krzyknął, wszyscy się przetransformowali, no i trochę zacząłem nawet bardzo współczuć Levi'owi. Sytuacja oczywiście była zła, ale był zmuszony do tego, żeby zabić wszystkich swoich kamratów i w sumie do końca zrozumiałem, dlaczego ta postać się w ogóle nie uśmiecha. Dużo w ogóle CGI było w tym sezonie przy animacji Tytanów. Od samego początku widzieliśmy komputerowo wygenerowaną animację, ale biorąc pod uwagę to, jak złożone są te modele, i już to mówiłem w kontekście Kolosa bodajże w 2. sezonie, jest to dla mnie zrozumiałe. Nie ukrywam, że chciałbym czasem zobaczyć tradycyjną animację, natomiast takie sceny, w których mamy walki, mówię Kolosów, Tytanów, tych inteligentnych, dobrze to wygląda. To nie jest chamskie CGI. Uważam, że jest tutaj to naprawdę zrobione w taki sposób, że widać, że jest to inaczej animowane, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Mimo wszystko, no mówię, jestem fanem tradycyjnej animacji 2D i byłoby czasem fajnie zobaczyć takie sceny, w których mamy animację, która po prostu wywala z kapci, ale ogólnie całe anime wygląda przepięknie i jakby nie muszę tego enty raz powtarzać. Szkoda tylko tego komandora łysego, którego pobili. Ten Floch. W zasadzie Floch to tak by powiedzieli w Liverpoolu, nie? Z takim akcentem. Floch. Od samego początku mnie denerwował. Chyba że ze względu na początku na tę swoją fryzurę. A Levi tnie stopy dzika lepiej niż ja fileta na obiad. Czy to dziwne, że zacząłem dzikowi wtedy trochę współczuć? Zwłaszcza w kontekście następnego odcinka, kiedy dzik było pokazane, jak miał pranie mózgu robione od dziecka. Był biednym chłopcem, który chciał mieć po prostu normalnego, obecnego ojca. A mu była wpychana taka papka, zwłaszcza ta scena, w której dziadek mówił mu jedno, a potem wracał do domu i ojciec przedstawiał mu tę samą historię z tej samej książki, tylko mówił, że to wszystko nieprawda. No, co prawda umiał dobrze rzucać od małego i bardzo podobało mi się ten mały smaczek, no bo oczywiście jaka jest powiedzmy ta umiejętność Tytana Bestii, wszyscy wiemy w jaki sposób on rzucał i fakt, że dzik od małego dobrze rzucał, to też jest coś, co bardzo fajnie się wiąże. No,
trochę subtelnie, ale nie powiedziałbym, że to jest jakiś easter egg ukryty, nie? To jest po prostu zwykła część fabuły, która ładnie się wiąże z czymś, co nastąpiło później, ale w jednej scenie Grisha, patrząc na swoje dziecko, miał dosłownie oczy Erena. Ten sam chory, pusty wzrok nakierowany na wypełnienie swojej misji. No bo tam dosłownie wszyscy chcą dobrze, nie? Matka mówi, ale my chcemy dobrze, walczymy przecież dla wyzwolenia naszego kraju, tylko jakoś dziwnym sposobem ciągle są wojny i nawzajem się zabijamy, ale wszyscy chcemy dobrze. No i potem scena, w której Dzik się wysadził. Wcześniej w lesie, po tym jego pocięciu, było widać, że jeden kawałek się rusza, więc wydawało mi się, że w jakiś sposób on się z niego zregeneruje, nie wiem jakim cudem, ale potem mieliśmy kwestię tego, że jakiś tytan go włożył do brzucha. I ja mówię, to chyba nie jest Levi, nie? Włosy ma trochę inne, ale skąd nagle jakiś tytan by się tam wziął i by go włożył do brzucha? No Levi przecież jakby był tytanem, to by włączył swoją... No niemożliwe to jest po prostu, żeby Levi był tytanem, nie? Ale widzieliśmy tam przebłysk z tą pierwszą Ymir i wydawało mi się, że to wygląda tak, że ta pierwsza Ymir go uratowała. Że po prostu kazała jednemu czystokrwistemu tytanowi pójść i włożyć sobie dzika do brzucha i w ten sposób, w jakiś sposób go zregenerować. Potem już zdążyłem zapomnieć po kilku odcinkach o tej czarnej, co na czworaka chodziła, a teraz ma Erena na muszce. Ale nie wiem jak wam, mi ten plan z tą masową kastracją się całkiem podobał. W tym momencie historii uważałem, że jest to dobry plan i kibicowałem jagerzystom, że tak powiem, którzy chcieli go wprowadzić, chociaż no... Potem było dużo turbulencji, znowu były oczywiście zdrady, czyli Pik powiedziała, na początku trzyma Erena na muszce i mówi, no zabijecie, a Eren mówi, nie możesz mnie zabić, a ona mówi, okej, dobra, jestem z tobą. Idą po korytarzu i mówi, jesteśmy przyjaciółmi? No nie wiem, czy jesteśmy przyjaciółmi, ale ogólnie pokaż, gdzie są przeciwnicy. Tu. Było to trochę intensywne, bym powiedział, ta cała sytuacja pod koniec 75 odcinka, no bo Pik na początku przychodzi jako zła, potem przez chwilę jest dobra, potem się okazuje, że jej nie ufamy i tak jest, no napięcie w powietrzu było bardzo duże, no i też scena, w której Armin płacze od słów Jeleny. To była ta scena, w której myślę sobie, nie no, Armin, przestań, zjedz Snickersa, bo zaczynasz się zachowywać jak Bertolt. No i na końcu mieliśmy potężną akcję. Myślałem w ogóle, że ta ostateczna bitwa będzie dopiero za jakiś czas i może nawet, że to nasi polecą na Marley, ale że tutaj Marley przyszedł do nich i to razem z Rainerem mamy wielki rewanż przed sobą, mamy ostateczną bitwę przed sobą, mamy Dzika, który gdzieś uciekł, Levi nie wiadomo co z nim jest, bo Hanji go wzięła do rzeki. No, Levi'a do tej pory jeszcze nie widziałem, więc ciekawe, co tam się z nim stało. Pewnie przez te swoje obrażenia będzie długi czas jeszcze wyłączony z akcji, ale podobało mi się to, że połowa tego sezonu została zamknięta takim dużym cliffhangerem. Tą wizją tej wojny, ostatecznej bitwy z tyloma tytanami, rewanż Rainera i Erena, więc myślę, że jeśli miałoby się coś głupiego wydarzyć, co faktycznie sprawiło, że ludzie mówią, że ten ostateczny, że ten finałowy sezon jest słaby, to na pewno nie w tej pierwszej części. Mówię, ta rzecz, która wydaje mi się, że mogła dużo osób odrzucić od tego anime, była w drugiej części, ale ja obejrzałem dalej i... A zresztą, nie będę wam nic mówił. Póki co, dzięki wam za oglądanie, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, dziękuję wam wszystkim za dotrwanie do tego momentu. Dyzia drapie w drzwi, więc muszę ją wypuścić, więc zostawcie suba, zostawcie komentarz i dziękuję wam jeszcze raz. Jana.